Tu mamy projekt, w którym znajduje się kilkanaście test planów. Między innymi mamy test plan, w którym mamy przypadki testowe odpowiadające naszym rzeczywistym przypadkom testowym, które wykorzystujemy do testów QA/Craft. Ten test plan jest dla celów prezentacji utrzymywany przy życiu przez jakiś czas. Część przypadków testowych jest sukcesywnie wykonywana w konkretne dni, więc dzięki temu możemy się przyjrzeć, jak zbudowane są poszczególne elementy metryk całego QA/Craft na obiekcie, który przypomina rzeczywiste testy. Rozwiniemy sobie może naszą strukturę. Tu widać, że zawiera ona około 100 przypadków, dokładnie 100 przypadków testowych. Widać, że do niektórych przypadków testowych zostały podpięte już błędy. Przejdźmy do metryk. General Metrics na poziomie test planu pokazuje nam, co tak naprawdę dzieje się w całości naszych testów. Tu w tej tabeli widzimy 10 test suite, które są podpięte pod ten konkretny test plan i na poziomie każdego wiersza dla każdej test suite widać, co się dzieje w tej konkretnej test suite oraz test case'ach, które do niej należą. Te metryki, które tutaj widać, można w dowolny sposób posortować na podstawie tych kolumn, które mają ikonkę ze strzałkami w górę i w dół, czyli wszystkie za wyjątkiem tych prezentujących zagregowane dane. Można również wyfiltrować, podając poszczególną frazę. Na przykład jeżeli podam frazę test, to wyfiltruje przypadki testowe do tych zawierających tę konkretną frazę. Wyczyszczę może ten filtr, żeby ponownie zaprezentować całą zawartość test planu. Kolejną metodą na wyfiltrowanie pewnej porcji interesujących nas danych jest kliknięcie danego wiersza przy pomocy lewego przycisku myszy, tak żeby zaznaczyć jego selektor w pierwszej kolumnie. Po wybraniu tych konkretnych 4 test suite pojawia nam się wiersz subtotal, który pokazuje, co się dzieje w danych, które należą do tych 4 zaznaczonych test suite. Jeżeli sobie zaznaczymy 5, no to automatycznie zmienia się wynik i pokazuje nam dokładnie to, co się dzieje dla tego zaznaczonego obszaru. Możemy zaznaczyć, odznaczyć wszystkie. Jeżeli wszystkie są odznaczone, to oznacza automatycznie, że nie istnieje żaden założony filtr i prezentowane są tylko i wyłącznie dane dla całości naszego test planu, stąd wiersz subtotal znika. Idąc dalej, Test Coverage Metrics. Tutaj mamy zebrane informacje na temat przypadków testowych, które znajdują się w całości naszego test planu. Mamy informacje o tym, w jakie konkretne dni były wykonywane przypadki testowe. Tu widzimy, że tych dni było 11 oraz informacje, ile w każdym z tych dni zostało wykonanych przypadków testowych, z jakimi wynikami. Czyli całkowicie, tutaj na przykład 11 sierpnia wykonaliśmy 6 przypadków testowych rozkładających się następująco na 3 passed, 2 failed oraz 1 blocked. Istnieje flaga, która umożliwia pokazanie tylko i wyłącznie bieżącej iteracji przypadków testowych, ponieważ każdy z przypadków testowych może być wykonywany wielokrotnie. Tu decydujemy, czy chcemy pokazać, uwzględnić w statystykach
wszystkie wykonania przypadku testowego, czy tylko i wyłącznie to ostatnie, czyli to, które jest aktualnym wykonaniem przypadku testowego. Ta flaga powoduje, że liczby prezentowane tutaj w tych tabelach się zmieniają. Widać to na przykładzie wiersza z 18 sierpnia. Jeżeli uwzględniam wszystkie iteracje, tych danych będzie zawsze więcej. Test Case History to jest tabelka, która pokazuje nam historię wykonania każdego przypadku testowego skojarzonego z tym konkretnym testplanem. I mamy tutaj informację dokładnie, kiedy taki przypadek testowy został wykonany, czyli execution date. Mamy informację, kto wykonał konkretny przypadek, która to jest iteracja wykonania konkretnego przypadku testowego. Gdyby były tu dodane pola version mówiące, jaką wersję oprogramowania testujemy, oraz environment mówiące, na jakim środowisku były wykonywane testy, te dane oczywiście również by się pojawiły, oraz najważniejsza rzecz, z jakim wynikiem zakończył się konkretny przypadek testowy. I ewentualnie wymaganie, o ile zostało podpięte pod konkretny przypadek testowy. Jak widać, niektóre wiersze, tutaj wiersz z 18 sierpnia, są wyszarzone. Oznacza to, że wszystko to, co jest wyszarzone, jest poprzednią nieaktualną iteracją danego przypadku testowego. Możemy tym sterować, pokazując albo wszystkie iteracje, albo iterację bieżącą, tak jak w przypadku poprzedniej tabeli. Jeżeli wybieramy wszystkie iteracje, możemy sobie pogrupować wyniki po przypadkach testowych, co oznacza, że każdy przypadek testowy będzie miał wyświetlone wszystkie swoje iteracje w sąsiadujących wierszach. Widać, że nawet jeżeli te iteracje były wykonywane w odstępach kilku czy kilkunastu dni, tu widać, że ten konkretny przypadek testowy był wykonywany dwukrotnie. Pierwszy raz został wykonany z wynikiem failed przez takiego testera tego dnia o tej konkretnej godzinie. I tutaj widać, że 3 minuty później ktoś wykonał go dokładnie ten sam tester ponownie, tym razem z wynikiem passed. Nie wiemy oczywiście, dlaczego tak się zadziało. Być może była to pomyłka testera, być może został tak szybko naprawiony błąd, który na przykład tester zgłosił do konkretnego przypadku testowego. Oczywiście, aby się o tym dowiedzieć, trzeba było przejść do takiego przypadku i z jego historii dojść, co tak naprawdę pod spodem się wydarzyło. Kolejna funkcjonalność, która resetuje nam filtrowanie i sortowanie tej tabeli, czyli przywraca nasz log test case history posortowany malejąco po dacie, godzinie. Parę wykresów. Pierwszy wykres pokazuje nam te dni, w których były wykonywane jakiekolwiek akcje, czyli te dni, w których wykonywaliśmy przypadki testowe. Tutaj widać, że 21 lipca były wykonane w sumie 5 przypadków testowych, 2 z wynikiem failed, 3 z wynikiem passed i tak dalej każdy dzień. Wykresy są dynamiczne, pozwalają na pokazywanie, ukrywanie tych serii danych, które nas w danym momencie interesują bądź nie interesują. Przykładowo, jeżeli chciałbym pokazać tylko i wyłącznie negatywne przypadki testowe, kliknę na serię Past Test Case. W tym momencie past nie są brane pod uwagę, widzę tylko i wyłącznie zablokowane oraz sfailowane. Oczywiście zmiana jest odwracalna, jeżeli kliknę ponownie, włączę daną serię danych, wykres dynamicznie się dostosowuje do tego, co chcemy, aby nam zaprezentował. Ten wykres poniżej jest timeline'em, który pokazuje, co się dzieje w naszych testach w ciągu ostatnich 30 dni. Widać, że coś się działo w ciągu 3 ostatnich dni. Tu były wykonywane dziś, wczoraj i przedwczoraj przypadki testowe.
Tu mieliśmy 23-tygodniową przerwę, w której nic się nie działo. Tu były wykonywane gdzieś tam jakieś 2 przypadki testowe i znowu nic się nie działo. To nam pokazuje, jak dane testy rozkładają się w czasie, bez względu na to, czy były wykonywane jakieś akcje po stronie testu, czy też nie. Kolejny wykres prezentuje nam przypadki testowe w podziale na statusy, czyli które przypadki testowe są ciągle w fazie projektowania, które są gotowe do wykonania, które są w trakcie wykonywania oraz już zostały wykonane. Tu też oczywiście możliwość sterowania danymi w dowolny sposób. Jeśli nie interesują nas te wykonane, no to widzimy ten rozkład wykonywanych i gotowych do wykonania. W każdej chwili możemy sobie to oczywiście przywrócić, stosować dowolną kombinację serii danych. Wszystko dynamicznie, wszystko z natychmiastowym wynikiem. Tu wykres po prawej stronie prezentuje tylko i wyłącznie te przypadki testowe, które zostały już wykonane, czyli test cases done only, wraz z podziałem na test case resolution, czyli to, z jakim wynikiem dany test case został zakończony. I analogicznie możliwość sterowania danymi. Kolejna zakładka Bug Metrics. Tutaj mamy informacje na temat wszystkich błędów, które zostały zgłoszone w tej konkretnej strukturze QA Craft. Parę słów komentarza odnośnie pierwszej tabelki. Ona pokazuje po pierwsze wszystkie błędy, domyślnie wszystkie błędy, które zostały zgłoszone do dowolnego test case'a w naszej strukturze. Te błędy mogą być podpięte na kilka różnych sposobów. To znaczy można automatycznie albo stworzyć błąd z poziomu przypadku testowego, albo stworzyć błąd normalnym mechanizmem create Jiry i na późniejszym etapie skojarzyć błąd z konkretnym przypadkiem testowym. Po zbudowaniu takiej relacji automatycznie błąd jest widziany w statystykach dotyczących błędów w konkretnej strukturze. Jak widać po issue key, błędy nie muszą być koniecznie tworzone w tym projekcie, w którym leży struktura. Bardzo często w wielu organizacjach tak jest, że błędy muszą trafiać do określonych projektów i tutaj tester ma w momencie tworzenia błędu z poziomu test case'a możliwość wyboru, do którego projektu finalnie ten błąd powinien wylądować. Jak widać, tych projektów tutaj jest kilka. Naliczyłem przynajmniej 3 różne. Co możemy się więcej dowiedzieć na temat tego, co jest zawarte w tej naszej tabeli? Tu domyślnie mamy ustawiony agregat, który pokazuje nam tylko i wyłącznie issue key. Jeżeli chcielibyśmy poznać, co się kryje pod konkretnym błędem, możemy sobie wyświetlić jego summary. Wtedy błędy są wyświetlane linia po linii wraz z jego krótkim opisem. Oraz możemy sobie zawęzić błędy do tych zamkniętych oraz tych, które są ciągle otwarte. Cały czas utrzymując podział tabelki po priorytetach błędów. Kolejną tabelką jest log, który pokazuje historię zgłaszania poszczególnych błędów wraz z dokładnym timestampem, data, godzina, po kolei z możliwością sortowania, ale domyślnie ustawione malejąco od daty najstarszej po datę najmłodszą. Informacje, co to jest za błąd, jakiego jest priorytetu, czy jest ciągle otwarty oraz informacje, czy został rozwiązany, a jeżeli został rozwiązany, to kiedy. Każdy błąd, który jest skojarzony w jakikolwiek sposób z naszą strukturą, musi się znaleźć tu w Bugs History.
Na bazie tych danych QA-Craft generuje kilka wykresów. Przykładowym jest Created versus Resolved, który pokazuje tylko i wyłącznie te dni, w których były albo zgłaszane błędy, albo rozwiązywane błędy, albo kombinacja obu zdarzeń. Wykres niżej pokazuje to samo, ale narastająco do obecnego dnia. Oczywiście też z gradacją do tych dni, w których była wykonywana jakakolwiek akcja związana z tworzeniem czy zamykaniem błędów. Tutaj widać, że na chwilę obecną mamy 15 błędów zgłoszonych, z czego 6 jest rozwiązanych. No i informacja, parę wykresów kołowych, które prezentują, jak nam błędy rozkładają się po statusach, czyli ile mamy zakończonych, ile ciągle otwartych, ile w trakcie wykonywania oraz rozkład błędów po priorytetach. Ostatnia rzecz, ostatnia tabelka w metrykach to jest test coverage, która zbiera nam informacje z perspektywy wymagań. To tak naprawdę jest coś w rodzaju traceability matrix prezentującej na osi Y wymagania, na osi X test case'y, ale test case'y zagregowane do wyników wykonania tych test case'ów, plus dodatkowo informacje o błędach, jeżeli do danego wymagania były zgłaszane jakiekolwiek błędy. Parę wykresów ze statystykami na temat wymagań. Pierwsza mówi, ile podpiętych wymagań pod naszą strukturę jest pokrytych testami, ile nie jest. Tu mamy podpięte tylko 3, wszystkie 3 są obsłużone przez przynajmniej jeden przypadek testowy, więc mamy 3 na zielono, nie mamy ani jednego niepokrytego testami. Natomiast to pokazuje nam, ten drugi wykres, ile przypadków testowych jest skojarzonych z wymaganiami, a ile nie jest. Nie wiadomo, czy tutaj ktoś, osoba projektująca daną strukturę, nie zakończyła jeszcze pracy nad nią i nie podpięła wszystkich przypadków testowych pod konkretne wymagania, czy może jest to świadome działanie, na przykład te 91 przypadków testowych są to testy regresyjne, natomiast te 8 przypadków testowych to są testy nowych wymagań i tylko te powinny być skojarzone z naszymi test case'ami. Parę informacji na temat wykonania test case'ów, ale z perspektywy wymagań, czyli jeśli dla danego wymagania były wykonywane test case'y, to one tutaj zostaną na tych wykresach umieszczone wraz z test case resolution, czyli widzimy, że dla 2 wymagań zostały wykonane test case'y. Dlatego widać, że jest jeden zakończony pozytywnie, jeden zablokowany, jeden zakończony negatywnie. Parę wykresów niżej, co jeszcze mamy? Rozkład wykonania przypadków testowych po priorytetach wymagań. To nam pokazuje na przykład, jeśli mamy rozłożone wymagania po całej skali naszych priorytetów, to nam daje obraz, czy przypadkiem nie zajęliśmy się wymaganiami o najniższym priorytecie najpierw, nie ruszając tych, od których powinniśmy zacząć, czyli tych z priorytetem najwyższym. Oraz informacje na temat błędów, stosunek błędów stworzonych do błędów rozwiązanych z perspektywy każdego z wymagań, co do których pośrednio przez test case'y z nimi skojarzone zostały zgłoszone błędy. Omówiliśmy wszystkie zakładki z panelu. Teraz wróćmy na chwilę do General Metrics i do filtrów, które stosowaliśmy na samym początku przy prezentacji tej tabeli. Filtry, które zakładamy przez wybór poszczególnych test suite bądź wybór frazy, po których wyszukujemy konkretne test suite,
powoduje, że zakłada się filtr, który jest aktywny na każdej z pozostałych zakładek. Tu mamy informację o tym, że ten filtr jest aktywny i wszystko to, co teraz prezentujemy w metrykach test case'ów, dotyczy tych wyfiltrowanych danych w pierwszej zakładce. W każdej chwili możemy sobie przełączać widok pomiędzy danymi całościowymi a danymi wyfiltrowanymi. Analogicznie dla Bug Metrics i Test Coverage Metrics, czyli wszystkie błędy tylko i wyłącznie z tej sekcji wyfiltrowanej. Tak samo w Test Coverage. Wyfiltrowane, całość. Zdejmiemy teraz filtrowanie i przenieśmy się do jednej z przykładowych test suite. Załóżmy, że będzie to ta test suite o nazwie test plan. Tutaj zamiast General Metrics mamy listę przypadków testowych. Na tej liście widzimy, w jaki sposób te przypadki testowe zostały zakończone, jak wyglądają kroki tych przypadków testowych w przybliżeniu. Widzimy połączenia z wymaganiami i tak dalej. Natomiast tu również mamy podobne mechanizmy raportujące jak w przypadku test planu, ale ograniczone tylko i wyłącznie do tej test suite, w której w danym momencie się znajdujemy. Czyli jeżeli wejdziemy na Test Case Metrics, widzimy tylko i wyłącznie to, co się działo w tej konkretnej test suite. Tak samo Bugs Metrics, tak samo Test Coverage Metrics. Oczywiście również z możliwością jeszcze drill downa, wyfiltrowania sobie tylko i wyłącznie tych danych, które nas w danym momencie interesują. Jeżeli chciałbym zebrać statystyki dotyczące tych konkretnych 5 test case'ów, po zaznaczeniu ich na liście widzę, że uaktywnia się filtr i tylko te dane przy aktywnym filtrze będą prezentowane w kolejnych zakładkach. Z możliwością oczywiście przełączenia się pomiędzy widokiem z założonym filtrem oraz widokiem uwzględniającym dane dla całej test suite.